Że będzie fajnie, że taka fajna interakcja z dzieckiem to idealny zabieg. Idziemy kołan! Kwitnące wiśnie w Korei chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Każdy je zna i każdy chciałby, myślę, że zobaczyć właśnie kwitnące wiśnie także w Korei. Nie tylko Japonia jest znana właśnie z tych drzew i ich urody. Ja niestety nie miałam dużo okazji w tym roku zobaczyć wiśni. To jest oczywiście spowodowane tym, że miałam grupy do oprowadzania, więc my mieliśmy raz tylko okazję zobaczyć wiśnie w parku, gdzie było naprawdę mało ludzi. W przeciwieństwie do innych miejsc, tutaj było można na spokojnie się przejść właśnie przy zachodzącym słońcu. Do tego był park, więc mieliśmy okazję, żeby razem trochę rodzinnie spędzić wolny czas. Miło Was widzieć, lecimy na zakupy, ja się wyszykowałam, jedziemy do Homeplace, ale pojedziemy metrem. W ogóle zrobiłam sobie make-up, no make-up, czyli po prostu nie nałożyłam pudru, ale dałam taki brązowy shading, czyli kontur. Człowiek nie myśli i zrobiłam się tak na troszkę brązowo. Spódnica. Tak chcę spróbować, jak to wszystko będzie razem wyglądało. Chyba muszę, właśnie muszę wtedy zmienić torebkę jednak. Wezmę tą brązową, większą, bo i tak idziemy na zakupy, więc się przyda. I tak, do tego buty i lecimy, bo nie ma czasu. Ja już jestem dawno raczej nie w domu, bo od razu wyleciałam, jak tylko przyjechaliśmy z moim mężem po Eliasza, a teraz muszę ugotować obiad. Byliśmy cały czas na dworze. Jest tak ładna pogoda, że nie rezygnowaliśmy i zostaliśmy na placu zabaw, ale ja muszę w końcu coś ugotować, więc będzie dzisiaj na szybko makaron z sosem i łososiem. Kupiłam łososia, był tańszy, kosztował jakieś 6 tysięcy, więc wyszło ile? 18 tysięcy około, niecałe, bo teraz łon spadł, a złoty się podniósł względem siebie, więc lepiej się teraz kupuje, na przykład kupuję łony, więc jeżeli planujecie podróż do Korei, to warto teraz się zastanowić nad tym, żeby nie kupić. A ja co? Mam jeszcze truskawki ostatnie już, bo już się robi ciepło, więc one nie będą już rosły za też jakieś 12 zł, 13 zł, więc ostatnie podrygi naszych truskawek. Ja się zabieram za gotowanie, bo już naprawdę jest późno. Uważaj, Eliasz, tu jest kamera. No, zjem jeszcze. Dobre są, dobre. Te ostatnie jeszcze są lepsze niż te wcześniejsze. No to zaczynamy. Ogólnie danie z łososia bardzo szybko się robi, dlatego ja najpierw gotuję makaron w osolonej wodzie na 2 porcje, chociaż ugotowałam jak zawsze więcej, ale zjadłam go kolejnego dnia. I kroję łososia w drobną chusteczkę. Większość dań z łososiem jest ze szpinakiem, ale ja z tego co zauważyłam, o taki szpinak, baby szpinak tak zwany, bardzo ciężko. Mamy takie duże kępki, które są twardsze, przez co nie do końca smakują dobrze w takich daniach. Dlatego też przygotowałam wcześniej zakupiony kalafior oraz
brokuła. Łososia przyprawiamy pieprzem oraz solą. Do tego w przepisie było oregano, więc także tutaj dorzuciłam. Kiedy łosoś się marynuje, w międzyczasie przygotujemy patelnię. Jak już podsmażymy łososia, dodajemy oczywiście warzywa i wtedy zalewamy śmietaną. Ja jeszcze wcześniej dodałam czosnek, odrobina parmezanu do smaku i można dodawać makaron. Troszkę podgotowujemy, żeby właśnie oblepić makaron tym sosem i można podawać. Smacznego! Kabus. Nie, co masz za obiadek? Makaron, hello kabus. Sosem? Tak, sosem. My time, messing my life, swear I don't mind. Say that you'll stay holding me close, swear it's alright. Yeah. Baby, I feel the rush. Everything that you touch turns to gold. I know. Baby, I'm missing you. Everything that you do makes me love you. Nadal dostajemy informacje o tym, żeby uważać w lasach. Nadal jest bardzo sucho. You know I'm listening. Hours pass by. Yeah, we could talk all night. Taking my time, messing my life, swear I don't mind. Say that you'll stay. Dzisiaj kolejny dzień, miałam się w ogóle odezwać. Rano chyba zaczęłam coś nagrywać, ale w końcu mi nie wyszło, dlatego że musiałam niestety zmienić plany. Eliasz się kąpie, mój mąż ma dzisiaj chłysik, więc zostaję sama. Staram się troszkę ogarnąć w mieszkaniu, tak jak wspominałam Wam, to staram się codziennie sprzątać po obiedzie. Dzisiaj nie mieliśmy nic specjalnego, zrobiłam bananowe gofry. W ogóle miałam w planie właśnie zrobić dzisiaj dzień jedzenia, czyli nowy film na nowy tydzień, bo w przyszłym tygodniu jedziemy na kemping. Kemping razem z Klaudią. Kojarzycie Klaudię? Przyjeżdża tutaj do Busanu. Dzisiaj miałam też nagrywać, bo spotkałam się z Joanną. Możecie ją kojarzyć, jeżeli oglądaliście wcześniej podcast Wioli oraz Agnieszki, właśnie chyba Tymczasem w Korei, coś takiego, bardzo stary podcast i tam występowała Joanna jako osoba, z którą robiły, co robiły? Wywiad. Tak, dziewczyny robiły z nią wywiad, bo Joanna jest modelką już od dłuższego czasu i ma w ogóle swoje social media, które oczywiście podsyłam na przykład tutaj. Jeżeli chcecie ją zasubskrybować, zobaczyć jej content, to serdecznie Was zapraszam. W ogóle Joanna ma pieska teraz, ma Pomeriana i nazywa się Silla, więc naprawdę słodkie imię. No i spotkaliśmy się właśnie z Joanną, żeby po prostu porozmawiać. Już wcześniej pytałam się jej, że jak będzie w Busan, to niech się odezwie, może jakaś kawa. Więc się w końcu udało, miałam okazję spotkać, ale o czym chciałam jeszcze z Wami porozmawiać właśnie na innych socialach. Już o tym wspominałam, ale pomyślałam, że chcę także tutaj o tym opowiedzieć, bo spotkała mnie moim zdaniem niemiła sytuacja, chociaż to też właśnie pokazuje inne myślenie na te sprawy, bo mój mąż na przykład powiedział, bo tacy ludzie są tutaj w Korei, ale dla mnie to było po prostu już too much, za dużo po prostu. Byliśmy na Wiśniach, co mogliście zobaczyć w przebitkach z Wiśni. Wcześniej pojechaliśmy na kawę.
Kupiliśmy sobie kawę, czekaliśmy na nią, to tam pan zaczął się odzywać do naszego syna. Oczywiście musiał się zapytać imię, w ogóle wszystkie informacje, ile masz lat, imię i tym podobnego. I oczywiście jego ręka także powędrowała do jego główki i zaczął ją klepać po głowie. Już wtedy pomyślałam, dobra, mój mąż z nim rozmawia, to okej, ja nie będę się odzywała. No ale niestety mój mąż poszedł odebrać kawę, a pan wychodząc, bo stwierdził, że już wyjdzie, nawet nie odłożył kubka do obsługi, więc to już w ogóle, ale słuchajcie, pan wychodząc jeszcze zaczepił mojego syna i do tego jeszcze go poklepał po tyłku. Tak, po pośladkach. Stwierdził, że to będzie super okazja, żeby w ogóle, nie wiem, no, dziecko poklepać po pośladkach. A pan, no starszy pan, bo tak od 55, myślę, że tak do 70 wzwyż. Był na hikingu. Albo wybierał się, albo był już. Więc przyszedł po kawę i tak stwierdził, że będzie fajnie, że taka fajna interakcja z dzieckiem to poklepanie dziecka po pośladkach. Ja wtedy no nie wytrzymałam. No powiem Wam szczerze, że już mam tego dosyć. Co prawda to się troszkę zmieniło, dlatego że jak Eliasz już troszkę dorósł, to już nie jest to tak częste i nagminne, że Eliasz jest zaczepiany, mówię jakieś mówienia dużo słów. Nie wiem, czy to jest po prostu z miejsca, w którym mieszkamy, gdzie raczej tych obcokrajowców jest troszkę więcej, czy dlatego, że Eliasz już po prostu dorósł, już nie jest takim słodkim, małym bobaskiem. No ale po tej sytuacji, no to się już naprawdę zdenerwowałam i stwierdziłam, że właśnie pogadam z Wami na ten temat. Już się troszkę uspokoiłam, bo to już troszkę czasu minęło, ale nie powiem, że nie spodobało mi się to bardzo. I tak jak z moim mężem właśnie rozmawiałam, to mój mąż mówi, że tak tutaj jest. Tylko ja się z tym tak tutaj jest, no nie zgadzam, bo raczej nie podoba mi się to, że moje dziecko w wieku 5 lat jest klepane przez obcego mężczyznę po pośladkach. Już naprawdę, już ta ręka, klepanie po rączce to okej. Po główce okej, już jakoś to przeżyję, ale po pośladkach dziecko w wieku 5 lat w Europie na przykład to by było nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. My staramy się uczyć dziecko, że nawet w szkołach, słuchajcie, są programy tu w szkołach, w Korei, programy typu Jakido, o co chodzi z dotykiem i tym podobnego, a na zewnątrz po prostu ludzie myślą, że mogą robić wszystko. No, tak myślałam, że się podzielę z Wami tą historią, bo myślę, że była warta do powiedzenia. Tym bardziej, że no nie należała ona do przyjemniejszych. Już nieraz Wam wspominałam, że raczej tutaj te granice są wiele razy przekraczane, no ale tym razem to już była za duża przesada. Dobra. Ja się dalej zbieram do sprzątania, bo to chciałam właśnie Wam powiedzieć. Na ten weekend w ogóle mój mąż na jeden dzień także zabiera Eliasza, idą na jakiś plac zabaw zamknięty, więc także będę miała pół dnia wolnego. Może pomontuję filmy, trochę ogarnę mieszkanie, bo też trzeba i wtedy też muszę wszystko dopiąć do ostatniego guziaka, tak żebyśmy pojechali na kemping z czystą głową, tym bardziej, że Klaudia będzie, więc trzeba to jakoś fajnie dopełnić wszystko. Dobra, lecę do sprzątania. Mamy kolejny dzień. Ja będę robiła kawę, druga, przyznaję się, ale mam ochotę na ice coffee. Do tego zrobimy sobie jogurt, bo jestem głodna. Lunchu na mieście nie będę jadła, a na mieście dlatego, że wychodzę. Chciałabym skoczyć do Daiso. Muszę kupić taki sprzęt, taki zestawik do zszywania czegoś, dlatego, że mam dziurę w spodniach. Co prawda to są moje takie domowe spodnie, ale zrobiła się dziura, więc chciałabym to zszyć ładnie. Plus małe zakupy, ale chyba takie naprawdę malutkie, bo jajek nie mamy.
To jest najważniejszy produkt, który muszę kupić, a jeszcze nie mamy planów na jutro. Mieliśmy jechać w ogóle do fryzjera, a ja miałam trochę podciąć włosy i Eliaszowi zrobić nową fryzurkę, dlatego że on już ma prawie tutaj ma prawie włosy, więc to zrobić, więc jeszcze raz kończę, bo już głupoty gadam, chociaż nie jest późno, nie jestem zmęczona, ale widzicie, jestem zakręcona. Długo nie nagrywałam też, raczej nagrywałam, ale przez ten długi okres, czyli prawie tygodnia nie nagrywania niczego, jestem taka rozjechana totalnie. No, nie mogę się zabrać, dlatego ten vlog także będzie taki dziwaczny. Dobra, zbieram się do robienia tej kawy, tak jak obiecałam. Lavender clouds couldn't fix what was broken. Lavender clouds couldn't say what's unspoken. He thought he could paint over wounds that were open. But lavender clouds couldn't fix what was broken. He knew I loved Dzisiaj krem przeciwsłoneczny. Testujemy. Mam z Roundlab nowy krem. Jest to krem kolagenowy. SPF 50+, bo to jest przeciwsłoneczny. Wspomniałam przecież. I jest to podobna formuła, słuchajcie, do tej, której kojarzycie właśnie z Boha, mojego ulubionego kremu, takiego bardzo mocno nawilżającego i dającego taki glow mocny. I jest to esencja. Bardzo szybko się, patrzcie, jak wchłonęła, raczej wchłonąć nie wchłonęła się jeszcze, ale chodzi o to, że się rozprowadziła, bo on nie jest bielący, czyli jest po prostu kremem chemicznym, a nie fizycznym. Więc jest to dla osób, które nie lubią takich bielących się kremów i on jest bardzo szybko się rozprowadzającym. I spójrzcie, ja jestem trochę czerwona, bo jest mi zimno, a ja tak właśnie troszkę reaguję na zimniejszą. Mamy otwarte okno. Myślę, że spoko wygląda, ale zobaczymy, jak się będzie zachowywał za chwilę, kiedy już zacznie się wchłaniać. Jeżeli chodzi o klejenie, to jest takie, mogłabym powiedzieć 3-4 na 10. No, takie 3-4. Ale już powoli się wchłania. He thought that he could save what was gonna fade. But sometimes even a fresh coat of paint couldn't change what was gonna happen anyway. A simple distraction, a little diversion to ignite the passion, but it wasn't worth. Taki materiał strasznie popularny się teraz w Korei zrobił. On ma niby taki oddychający być, szybko schnący. I patrzcie, ile tego jest tutaj. Tego typu sukienki, spódniczki, spodnie. Nie, to jest spódnica, ale spodnie też są. Kurtki. To jest wszystko podobny materiał. Można w całości się ubrać. A ja przyszłam po bajkery, ale ich nie widzę. Jak mówiłam, są też spodnie tego typu. Dżinsy. O, patrzcie, jakie fajne. Ale myślałam, że będą cięższe. A są takie leciutkie. Takie lub takie. Ładne są. W ogóle ten cały zestawik jest taki ładny. W Daiso też macie sporo do ogrodowych rzeczy. Jakiejś ziemi. Na sezon coraz więcej tego się pokazuje. Serdecznie ponownie w tym samym miejscu, ale szybkie
unboxing tego, co zakupiłam. Kupiłam całkiem sporo, słuchajcie. Jest tego, no trochę. I mamy tak, jajka w końcu zakupiłam. Podam wam ceny na dole. Kupiłam truskawki. Dzisiaj będzie na taki podwieczorek, deserek, coś takiego typu. Na zdrowo, żeby nie było. Kupiłam ogórki takie, poczekajcie, kupiłam ogórki takie szklarniowe, bo odkryłam ostatnio fajną sałatkę, którą będę wcinała. Dla Eliasza mamy banany. Mamy też na dzisiaj kurczaka. To są te same polędwiczki, co ostatnio słyszeliście w moim daily jedzeniowym foodbooku. Mamy też mielone, bo znowu będzie ostatnio często mamy. Co to jest? Co my mamy ostatnio? Sos bolognese, który ćwiczę. Mamy kurczaka i seler, właśnie także do sosu bolognese oraz do mojego rosołu. To są wszystkie produkty, które kupiłam w Imarcie, ale też mam Daiso. W Daiso zakupiłam taki wkład do lodówki, jest węższy, dzięki czemu lepiej nam zadziała w lodówce, liczę na to. Mamy też do toalety zapaszki i takie czyściki. Tu jest wkład do szafy, żeby nam wszystko tam nie spleśniało. Kubek jeden jest dla Klaudii, żebyśmy mieli na kawę. Dalej maska, może dzisiaj sobie zrobię maseczkę. Mamy też pokarm dla rybek. Krem Oracle nowy. Tu mamy do czyszczenia pralki, bo dzisiaj będę ją czyściła. Mamy matę, którą możemy rozłożyć gdzieś i zajmuje bardzo malutko miejsca. Do zszycia, tak jak wam mówiłam. Mamy też do czyszczenia kibelka. Mamy takie wkłady, gdzie możemy tutaj wlać swoje produkty, dzięki czemu będą wygodne, można je tak przywiesić, więc i dla Eliasza, i dla mnie będzie idealnie, dla mojego męża też oczywiście, żeby nie było. I mamy ten zestaw taki do czyszczenia. Kupiłam coś takiego, to jest na kamerę. Nie pytajcie, zobaczę, czy to zadziała. Jeżeli zadziała, to będzie no, game changer, jeżeli chodzi o mnie i noszenie, i dlatego też zakupiłam w końcu, nie dlatego też, ale kupiłam sobie w końcu te spodenki, które mają mi tutaj ładnie wystawać spod długiej bluzki. To są te bikery, które widziałam, i kupiłam też bluzkę czarną, bawełnianą, która jest naprawdę ładna, ładnie wykonana. Ta gruba bawełna jest naprawdę super wyglądająca. I to wszystko, tak, to wszystko. Dlatego też chciałam wam podziękować za ten film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Końcówka taka zakupowa, ale po prostu musiałam coś pójść na zakupy. Mam wszystko, za chwilę będę gotowała, a wam dziękuję. Będziemy się widzieć w kolejnym vlogu. Do usłyszenia. Pa!